Ciągane, bo jeszcze widzę. Jedną kropelkę. Jedną kropelkę. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. O, ten twardy jakiś, trzeba lepszy klucz trzeba wziąć. Jest po prostu mocniejszy klucz, bo niektóre siedzą strasznie ciasno. Po co szarpać sobie ręce? Jakiś większy klucz, dłuższy, trochę lepsza siła. Niektóre są bardzo mocno no wiadomo, piach niczego nie oszczędza. O, tym kluczem o wiele lżej się pracuje. Większa dźwignia. No, tu bez problemu. Gdzieś poszła, to tą łatkę znajdziemy. To trzeba mieć jakiś w rękach ten kolec. No cóż, to tylko złom. To tylko złom, zjechane do obucha. No, tym kluczem poszło. A tamtym było bez. Bo było trzeba się szarpać. No dłuższe ramię, o wiele lżej, to się nawet nie czuje. Trochę się rękę napnie i poszło. Większa dźwignia. Jeszcze siedzi jakaś sprężyna po tym, po zabezpieczeniu. Złapało na ząb. To zawleczka sprężynowa, tylko oczywiście bez zawleczki, tylko sama sprężyna. Sama sprężyna. Złapała się na ząb. O, tak jest, nie mylę się. Sprężyna od tego. Jak się wykręca, to z tej śruby idzie kupa korozji. Normalne. Tu przeprosimy to zabezpieczenie. Postawimy je tutaj. Na wszelki wypadek. Z ławki spadzianek. No mam problem z tym, pójdę po kolec. Ja w rękawicach ciężko mi jest złapać taką podkładkę. Palce mam grube, rękawica ciasna. Tak. Kawałek drutu zaostrzony, kolec. No, rysak, kolec. Po prostu kawałek drutu mieć w ręku. Coś takiego jak gwóźdź. I wtedy jak zawleczka spadnie, to ją cyk na ten drut. Ale się zaprasowała, ale się zaprasowała. W podkładce, bo tu są dwie podkładki, to jest ząb. To jest ząb jeszcze starego typu, od gęsiostópki. Jak się w niego zakłada normalną tą stalkę, bo on był przystosowany na gęsiostópki. Taka rylica była, że miała dwie takie jak gęsiostópkę. Ale idzie założyć normalną. Tu się nacina normalną, zakłada się ręczniczkę. On jest mocniejszy, bo on jest wyprofilowany. On jest znacznie mocniejszy niż taki normalny ząb. No tu jeszcze na tym kultywatorze są takie dwa. Tu i chyba tam. Jeszcze się uchowały. Chodzi póki jak to się mówi, nie złamie się. Jak się złamie, to się wróci do złomu, założy się normalny. Tak się robi. Póki chodzi, to niech chodzi. Robotę robi. Dobra, ostatni na górze. Ale oszukaliśmy się na śrubach. Tu są 30, ja patrzę. No nic. Tu są normalnie 30. Z oka widzę. Kurde, trzeba było odkręcić, no. Ej tam, to nic. Chociaż trafiają się dłuższe. Trafiają się 35. A te 35 to idą tam, gdzie są te po prostu, o, od gęsiostópki.
To nic, to niewielka to strata. Zakręci się jak trzeba będzie, to się obetnie i tyle. Bo z oka widzę, że tu chyba są 30. Tak, ona nie ma więcej jak 30. No i jeszcze 2 i będzie. Jeszcze tylko 2. No 3 takie od biedy. Reszta złom. Reszta złom, dobra. Tu jest parę takich odzysków. No tam jeszcze tam. Na czarno godzinę. Komplet bym złożył. Ale to jak przyjdą czasy biedniejsze. Będziemy wojować. Tak się oszukać. No nic, to niewielka strata. No tyle dłuższe, o 5 mm dłuższe. Dobra, będą takie. Jak się trafi gdzieś tam dobra, to się już stamtąd się założy. Dobra jest. Tylko żeby się nie grzebać w tym pudełku, to trzeba je wysypać na jakieś. Mamy tu takie coś. Sznur grafitowy. Co, nie mam ja puszki? Oj, jak zbiegłem, puszki nie mam. Taka malutka tylko. Wszystko jest z czymś załadowane. No nie do wiary. Aha. Dobra. No widzę, tutaj są, o. Która dobra, to się użyje. Bo śruby to raczej mało która, no na przykład ta jest dobra. Dobra. Idziemy. Żeby się za daleko nie schylać, bo do ziemi daleko. Tak? Choć coraz bliżej. Dla mnie tak. Dla mnie tak. Mam swoje lata. Dla mnie to tak. Każdemu. Ja należę do takich ludzi, że ja śmierci się nie boję. Inaczej bykami by się nie zajmował. Ludzie, którzy mieli jeden wypadek z bykiem, to było koniec hodowli byków i koniec zajmowania się bykami. Jeden wypadek wystarczył, a ja ich miałem tylko 4, no i jak mam je zabić, to niech mnie zabije. Do głowy sobie nie biorę. To w końcu na coś trzeba umrzeć, prawda? Po lekarzach nie chodzę. Raczej nie bywam u lekarzy w ogóle. Wręcz nie lubię lekarzy. Nie lubię. Nie lubię, po prostu nie lubię. Po prostu nie lubię lekarzysków. Cóż. Ten wystarczy. Niepotrzebny aż taki długi. To jest do odkręcania, do zakręcania niewskazany, żeby nie zerwać nowej śruby. Aha, jeszcze lekarstwo. Tu jest olej przepracowany. Taki dobry przepracowany. Wie pan, klucz to jaki kto używa. Jeden używa płaskiego, inny straszczotką. Tu mam straszczotką, można używać. Tylko tu jest mało kręcenia. No spróbujemy. Mam straszczotką klucz. 17. Dobra, tylko jeszcze muszę mieć nowe nakrętki. Tu trzeba by było po prostu tak to zrobić, tak. Te, które są najbardziej zjechane, wrzucić do złomu. Bo widzę, tu jest z oka widać. Które nie mają łba. Albo poprzyciągane, bo jeszcze widzę. To ja jeszcze od razu na pierwszy rzut oka widzę. Taka bardzo zjechana, a jak ta, no cóż z niej tam. To jest szczep, nie śruba. Od razu ją do złomu. Te parę tam lepszych. Z tego coś tam zostanie. O, żurawica krzyczy. Żuraw. No i to najgorsze wyrzucę. Widzę. Jak już łeb malutki jest, to już nic z niej.
Gra muzyka. To jest złom. Poszło. Do huty pójdzie. Trzeba raz do roku złom wywieźć. Mam tam w kącie tego złomu. No jaki człowiek by się tu zawalił. Coś się robi, coś się utnie, coś się zużyje. Trzeba, po prostu trzeba. No, tak może być. Zaczynamy. No i cóż, tak to wygląda. Stalka, śruba, bardzo proste. Ma kwadratowy wpust. W tej stalce też jest wybity kwadratowy otwór, no i faza na łeb. Śruba wchodzi w swoje miejsce, żeby się nie obracała. No i cóż, teraz jej dać tego kropelkę oleju. Już poszło. Już poszła ta kropelka oleju. Nakrętka, podkładka. O, jak to będzie ciężko rękawicami brać. To jest tak zgrabne, że oj. Ciężko idzie. No nic, pod kluczem pójdzie. Jak śruba stara, to nakrętka nowa. Wtedy jedno z drugim pójdzie. Dobra. Ach. A olejek? Kto wrzuci olejek? Olejek trzeba dać. Nic, damy podkładkę, nakrętkę i kropelkę oleju cyknąć na śrubę i ma iść. To jest zabawa, no ale tak trzeba robić, po prostu tak trzeba robić. Ten olej daje to, że później nie ma problemu z odkręceniem. O, jest kropelka i tu jeszcze damy kropelkę. Poszła. Tak? Nastawione jest tak. Dobrze by było, żeby gdzieś znalazł w pudełku 30. Jeszcze zobaczę, może one gdzieś powinny być. Bo ja nie wierzę, żebym ich nie miał. No nie czuję, po prostu nie czuję w rękawicach tej podkładki, kurczę. Nie ma człowiek, a znowuż ręce to już nieraz nie wytrzymują od tej rdzy, od tego brudu. Jak się nieraz robiło tak całymi dniami, to naprawdę ręce biedne, bo często bez rękawic, często tak. Proszę pana, kropelka oleju. Jest, poszło. Ale dopasowany klucz. Jak złapie nakrętkę, to nie można zdjąć. Tu trzeba przeprosić młoteczek. Tu trzeba, bo tu troszeczkę ona nie tak leży. To jest dobrze. No i dość. Śruba mówi dość. To dość. Żeby nie zerwać. Dobra. No chciałoby się zwalić te rękawice, człowiek w samych gołą ręką ma lepszy chwyt, bo te rękawice takie wiadomo jakie one są. Ciasne i człowiek tego nie wyczuwa po prostu. Nie wyczuwa tej podkładki cienkiej. Moja babcia była, tak skazał biedniak. I co dalej, nie wie pan? Gromko zapłakał. I gromko zapłakał. Moja babcia jak z Wileńszczyzny, to oni przecież tam dosłownie na pograniczu byli bodajże Białorusi. Tam dużo ludzi po prostu mówiło w ogóle po białorusku. No ale babcia po polsku, tylko że te wszystkie powiedzonka, dziadek też po polsku, tylko że te wszystkie powiedzonka tam ich to znali, no bo przecież to przychodzili ludzie tam do dziadka do pracy w gospodarstwie. Kosili kosami ręcznymi. Przychodziło do kosy 10-11 ludzi. Z zasady 11.
A po co ten 11 był? Bo jak 10 kosiło, to jeden musiał siedzieć non stop kosy klepać. I wybierali takiego, który najlepiej umiał klepać. To on siedział i tylko kosy klepał. Słyszy pan skowronka? Ja też nie. No słyszałem żurawie, gęsi wiadomo lecą, dzikie krzyczą. Przeważnie leczą wieczorami. No ciągnik to ja słyszę, to taki mały ciągnik ogrodniczy. No tak, ciągniki to jadą teraz okrągły rok. Nie tylko wiosna. Oj, proszę pana. Powoli robota idzie, zakręcanie. No jakoś weszła, dobrze. Może się uda zakręcić. Ostatnio syn wymieniał, ja nie wymieniałem, syn wymieniał, Daniel. Dlatego już i zapomniałem, jaki tu jest rozmiar śruby. A trzeba było jeden mój odkręcić. To nie problem. Za błędy trzeba płacić. Ale ta nakrętka nie pójdzie wolno, bo ona jest zjechana. Przyłapałem ją, ale ją zwalę. Jak jest dobra nakrętka, to idzie do ziemi. Zobaczy pan, jest dobra, po co ją wyrzucać? Nowa nakrętka gdzieś się przyda, prawda? Ta idzie w ziemię, ona wytrzyma. Ile ten ząb wytrzyma, ta stalka, tyle ta nakrętka wytrzyma. Aby miała dobre, jak to się mówi, klucz obierze, nie zgniła. Jak jest zjechana, to widać, jest sklepana. Starta przy ziemi. No i dobra, teraz olej dać i sprawa załatwiona. A to złom. To złom. No i jest. Dobrze, że jest gdzie postawić oliwiarkę. Bo się nie ustawiła prosto. W tym roku po prostu nieraz skowronek wcześniej śpiewał. Przedtem już było zeszły tydzień, dopiero skowronka dopiero słyszałem, proszę pana, gdzieś ze 2-3 dni temu, nie wcześniej. Dzisiaj jest 8. Mówią, że takie stare przypowiednie mówią, że niedobrze jest, jak skowronek zaśpiewa przed świętym Kazimierzem. Pierwsze skowronki powinny być po Kazimierzu. Bo nieraz jak skowronek śpiewał już w lutym, to później był jeszcze w marcu, był gwałtowny nawrót zimy. Tak mówią. No ale czy to tam... Teraz są takie zakłócenia w tej pogodzie, że chyba nie zawsze się sprawdza. No, żeśmy się uporali. No, tu będzie taniec. Trzeba brać normalnym kluczem, bo będą tańczyć. To powoduje ta kropelka oleju. Dobra. Że nakrętka ucieka i z powrotem. Trzeba ją normalnym kluczem brać. Bez żadnych tam wynalazków. On normalnym się nie cofa, a pod traszczotką by się cofała. Opowiem, jak to przed wojną było, to też napisało życie. Opowiadał mi starszy człowiek. Był człowiekiem z pokolenia moich rodziców. Taki pan Waldemar. No i cóż, rzecz działa się przed wojną. Syn bardzo bogatego człowieka, po prostu ojciec gospodarza, powiedział: tato, ja chcę się uczyć za kowala, oddaj mnie gdzieś do warsztatu kowalskiego. Ja się będę uczył za kowala, bo to nieraz z ojcem bywał gdzieś tam w którejś z okolicznych kuźni. Nie wiadomo, przed wojną to kuźnie, jak była większa wieś, to we wsi było 2 kuźnie, a nawet 3. I kowale mieli co robić, bo kowale robili wszystko. Począwszy od lemiesza, od tych okuć, przecież te wozy były tak zwane żelaźniaki, gdzie koła były drewniane, okute obręczami. No ale nie będę tam się rozgadywał, tylko po prostu powiem krótko. Zażyczył sobie, że będzie kowalem. Dobra. Ojciec go oddał do warsztatu, ale
Ze względu na to, że tata miał dużo pieniędzy, to synek domyślił sobie, że on w kuźni nie będzie robił nic, tylko będzie przyglądał się, jak kowale pracują i on się nauczy, patrząc. Zażyczył sobie, kuźnia była duża, dobrze wyposażona w narzędzia, zażyczył sobie, że pod belką naprzeciwko kowadła powiesić łańcuszki u sufitu, na których zawiesić takie łóżko wiszące i on będzie z tego łóżka obserwował, będzie sobie leżał dosłownie, jak to się mówi, podeprze się, będzie obserwował i będzie się uczył w ten sposób. Dobra, ojciec płacił za naukę, a że płacił podwójnie, więc kowal się zgodził. Niech się chłopak uczy należąco. No i chłopak leżał. Całe długie, jak to się mówi, nie wiem, już nie pamiętam, ile ta nauka trwała. Czy trwała rok, czy 2. Nie będę tu oszukiwał, bo po prostu mniejsza z tym. No ale uczył się. Minął czas. Chłopak się wyuczył zawodu, oczywiście. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak z jego papierami było, bo tego nie wiem, to już nieważne jest, ale ojciec kupił mu, wybudował mu kuźnię elegancką, kupił wszystkie narzędzia, oczywiście palenisko, miech i piec, wszystko było tak jak trzeba. Tak zwane palenisko kowalskie, wszystko było. Cacy. No cóż, przychodzi pierwszy klient, przynosi kawałek żelastwa, kawałek stali i mówi tak: zrób mi, kowalu, zrób mi siekierę. Dobra, nie ma sprawy. No ogień zapalił, bo widział, ogień zapalić to niewielka rzecz, prawda? Był specjalny tam koks kowalski. Już od razu on był taki gotowy, że już nie trzeba było go tam kruszyć, tylko prosto na palenisko. Rozpalił ogień, a jak w miechy dmucha. Ogień się hajcuje. Wrzucił kawałek stali w ogień. Zagrzał prawie. Widział, że grzeje, jak coś mają lepszego robić, to grzeje aż do białego. A jak? No, w kleszcze rzucił na kowadło i próbuje młotem. No ale coś nie bardzo mu to idzie. Kuje. Stal stygnie, traci kolor, coraz ciężej kuć, a tu nie bardzo nic z tego, nic z tego za bardzo nie wychodzi. No cóż, mówi, trzeba grzać jeszcze raz. No tak, gospodarz mówi, to trzeba grzać dużo razy, żeby siekierę wykuć. No chłopak do paleniska znowu grzeje. Dmucha w mieki, znowu już nagrzał do białego. Śmiga młotem, ale nic z tego nie wychodzi. I tak po iluś razach wrzucał to stal do tego paleniska. Wiesz co, gospodarzu, siekiera to z tego nie wyjdzie. To nie taka stal, wiesz, tam coś próbuje bajerować. Wiesz, no to co, to chociaż może młot mi zrobi. O, młot to z tego wyjdzie na pewno. Dobra, to zrób mi młot z tego. Młotek. Młot. Co tam wyjdzie? Mały, duży, ale żeby wyszedł młotek. Dobra, no na pewno wyjdzie. No znowuż kuje, ale guzik. Nic kompletnie z tego, nawet to niepodobne do młotka. A gdzie wybić otwór? Na trzonek, prawda? Cóż, chłopak traci zapał. Młot nie wychodzi. Wiesz co, gospodarzu? Młot to z tej stali nie wyjdzie. Gospodarz zaczyna już się zamartwiać, że coś tu, stal marnuje się, kowal pracuje ciężko, a nic z tego nie wychodzi. W następnej próbie gospodarz mówi, to wiesz co? Popatrzył, ten kawałek stali już trochę przestygł, stracił kolor. Ileś tam razy w ogniu był, no oczywiście jest jeszcze gorący.
A może mi zrobić z tego, no wiesz, no chociażby jakiś palik mały, żeby krowę uwiązać. Zobacz, to pociągniesz. Tu jeszcze sporo tej stali jest, może palik wyjdzie. A nie, no palik to na pewno wyjdzie. A to już na mur beton. No, nabrał chłopak zapału. Kawałek żelastwa w ogień i znowu śmiga młotem. Śmiga młotem, iskry się sypią. Pot na czolo wystąpił młodemu Kowalowi, no ale coś ten palik do palika niepodobny. Tylko jakieś tam wychodzi po kraszce nawet niezaostrzone żelastwo. Wiesz co, gospodarzu, no palik to z tego też nie wyjdzie. To wiesz, nie taki materiał. Coś tu bajerujesz, młody Kowalu. No dałem ci taki porządny kawałek stali, nawet palik z tego nie wyjdzie. No wiesz, Kowalu, no nie wyjdzie, bo nie... Ach, bajarz. To chociaż zrób mi z tego ćwiek kowalski. O, ćwiek kowalski na pewno wyjdzie. No i znowu... Wiesz, taki, że można było gdzieś belkę w stodole zamocować. Dobra, no oczywiście, no taki, wiesz, bajeruje, bo... Dobra. Znowu żelastwo do ognia i kowal kuje z zapałem, ale no i ćwiek nie wychodzi. No i cóż powiedzieć. Gospodarz zły, chłopak zbiedzony. Pot mu czoło zalał, koszula do pleców się przylepiła i nawet ćwieka nie wykuł. I mówi, wiesz co, i ćwiek z tego nie wyjdzie. To co z tego wyjdzie? A co ty w ogóle potrafisz? A ja potrafię zrobić tak, o. Wsadził to żelastwo do wody, do ognia nagrzał. Potrafię zrobić psyt i wsadził to w wodę. No, to żelastwo zrobiło psyt. A gospodarz napluł na ręce i mówi, ja tobie zrobię psyt. Do czoła mu przytnął, zaklął i poszedł. I było psyt. Tak, nauczył się chłopak, leżąc. Tak się skończyło, nie był wcale Kowalem. Nie był wcale Kowalem. Nie wiem, co dalej było, proszę pana. Ojciec pomarł, to nie wiem, kto mu na chleb dawał. I co on robił, tego nie wiem. Tego mi ten pan nie dopowiedział. Potrafił zrobić psyt. Jest zasadnicza sprawa. Do tego, oczywiście, bo kształt siekiery wykuć to najmniejszy problem. Problem w kuciu siekiery to jest w wybiciu otworu na obuch. To trzeba mieć do tego zrobić przyrząd. Bo normalnie nagrzać ten kawałek stali już, który przypomina siekierę w kształcie, prawda, nagrzać go do białego, położyć go na kowadle, wziąć obusznicę i próbować na otworze takim jak to, no, ktoś musi to trzymać. To będzie uciekać. Uderzenie musi być 5-kilowym młotem, bardzo silne. Może nawet za mało piątka jest, może nawet 10 potrzebna jest. Otwór na obuch wybić to trzeba po prostu zrobić w przyrządzie i najlepiej to się robi na prasie dzisiaj. Przed wojną też już mieli prasy. Mieli prasy. No Kowale to robili ręcznie, ale to robili, też mieli przyrząd, żeby obuch nie rozłaził się na boki. Te gorące żelastwo było chwycone dosłownie w takie strzemie, które miało kształt obucha na zewnątrz, a pod spodem pod nim był otwór, gdzie miała przebić się ta obusznica. Czyli jak grzeli do białego i szybko walili tym młotem, to tam ten kawałek metalu stamtąd musieli wybić po prostu. Obusznica trzymała to po prostu, zakleszczała, żeby to się nie rozłaziło na boki. To było tak zrobione, że to było zrobione tak klinowane, jak wrzucało się te gorące żelastwo, klinowało się, natomiast jak się przebijało za pierwszym nagrzaniem, tego się nie dało przebić, bo to było robione ręcznym młotem, na prasie, to tak. Więc jeszcze raz to w ogień, ale do wyjęcia tego, tu musieli trochę to rozkleszczyć obusznicę, bo żelazo gorące normalne, że ono się rozprężało i nie daliby rady tego wyjąć tak. To mówił mi teść. To była najtrudniejsza operacja. Wybić otwór na obuch. No dziś ja tego nie muszę robić, bo ja podnoszę na złomie, prawda, jak mówię, siekierę.
Nie obchodzi mi ostrze. Może być ostrze, pół ostrza, a nawet nie obchodzi obuch. Ostrze może być wysypane, może być zgięte, może być nic nie warte. Ono mnie interesuje. Ja go po prostu odcinam i wstawiam, tak jak pokazywałem, kawałek resora. Obuchy walają się po złomach i to dobre obuchy. Jakieś niekształtne, jakieś takie właśnie szerokie, jak to były prawie takie grube obuchy z trójkątnym otworem, to mnie interesuje, w ogóle go nie podnoszę, ale jeżeli jest siekiera, jak to się mówi, do rady, z fajnym obuchem, który nie jest pęknięty ani rozerwany, więc go kupuję za parę groszy. I mam takich siekier tam w skrzynce sporo do zrobienia. Jak mi czas pozwoli, to jeszcze zrobię. Mam siekiery nawet dwie wąsaperskie. Mam siekiery, dwie kowalskie roboty. Widać, że to kowalskie roboty, że nie fabryczne. Mam ich po prostu, jak to się mówi, najróżniejszych. I dla mnie to jest najlepsza siekiera. Jak tam stawię kawałek resora i doprowadzę ostrze do takiego kształtu, jak mi pasuje. Jak ja to sobie widzę i rozumiem. No i to cała zagadka. A tak szerzej powiedzieć, to w siekierze to nie tylko taka zagadka jest. Kiedyś powiem do kamery i pokażę siekierę. Że tam cały sens tej całej sprawy, czy cała zagwozdka, to tkwi nieraz w bardzo drobnych szczegółach, czego normalny człowiek nie widzi. Normalny użytkownik tego nie widzi, nie rozumie. Siekiera. W sklepie ładna, błyszczy się. Ona będzie rąbać tego, ale różnica jest w jej użytkowaniu, to szalona jest. Jedna idzie, jak to się mówi, jak brzytew, a inna niby ładna i dobrze, niby wygląda bardzo ładnie i wszystko, ale wcale tak nie idzie, bo czegoś tam brak. A ja, jak ją wezmę do ręki, to na pierwszy rzut oka widzę, czego jej brak. I może być dobra, nawet stali też nie będzie szła. Właśnie w szczegółach siedzi, jedni mówią na to tak, w szczegółach siedzi czort, a ja mówię tak, w szczegółach siedzi zagwozdka. A moja przygoda z siekierami to zaczęła się, kiedy miałem 14 lat. Ja to panu opowiadałem? Tak, jak gejowy mnie z lasu chciał wypędzić, tak. Przekupiłem siostrę z cukierkami, bo gdyby mnie gajowy wtedy nie wypędził z to tempo siekiero, no on mnie nie wypędził, tylko ja robiłem do końca, do południa, bo w południe już było bardzo gorąco, bo to był środek lata. On powiedział mi, dziś rób normalnie tym bagnetem, ale jak mi jutro z to tempo siekiera się pojawi w lesie, to cię wypędzę. Pogrozi mi palcem, wypędzę cię z lasu. No cóż, gajowy wyglądał groźnie, nie było z nim żartów. Trzeba siekierę na to czaku heblować kilka godzin. I na tylko tyle zasłużyłem, że jak na drugi dzień przyjść do lasu, to pierwsza rzecz, pokaż siekierę. Wziął, popatrzył, palcem ostrza dotknął i powiedział, no od biedy może być, ale do dobrej siekiery to i daleko. Tak mnie pocieszył. No ale rób, mówi, bo jest w miarę ostra, tylko ona była, po prostu była gruba siekiera. Naostrzyłem ją dobrze, ale niestety nie mogłem jej na czaku ścienić, ją trzeba było przekuć. Policzki miała za grube, tak? Tak jest, miała za grube policzki, tak jest, to widzę, że pan się uczy. Za grube miała liczki i policzki. Tak. Cóż. Także moje przygody z siekierami to się zaczęły bardzo dawno. I ten trzeba do poprawki otworu, bo jest niedobity. Tak.
A kto tego nie rozumie, to cóż. Przychodzi drwal do lasu z byle jaką siekierą i się biedzi. Ciężko pracuje. No dziś mało kto siekierę robi, no ale też siekiera jest ważna. Ja uważam, że jest bardzo ważna. Siekiera to jest niebo a ziemia. A czyż ty nie chcesz iść? No jakaś uparta. Jadąc, byłem w wojsku, jadąc na poligon, to też. Pierwszy poligon to mnie pouczył rozumu trochę. Bo jak trzeba było wziąć siekierę, tam, która była potrzebna do przygotowania obozowiska na poligonie. Okazało się, że kierowcy mają siekiery w samochodach, ale wszystkie są prawie tępe. Jak to się mówi, choć się ci płacz. Trzeba coś tam urąbać, jakieś drągi, coś tam trzeba zaczesać, coś trzeba... Jakiś kołek wbić, no kurde, siekiera tępa. Na kamieniu polnym oszyć siekierę to smutna sprawa. Tak na pierwszym poligonie to tak podeszczałem siekierę. Chłopaki przyglądali się, co ja robię. I wie pan, że pociągnąć nawet kamień znaleźć się płaski, że to też coś dawało, ale na drugi poligon ja byłem mądrzejszy. O całą głowę. Przed wyjazdem na poligon poszłem na warsztaty. Tam park wozów bojowych był. Na obu warsztatach. Do kierowcy. Daj siekierę. Po co ci? Daj siekierę, ci mówię. Na poligon idziemy, daj siekierę. Na ostrze i przyniosę ci. Poszłem na szlifierkę. Wziąłem wodę. Wziąłem z jednego samochodu, z drugiego samochodu siekierę. Poostrzyłem, zobaczyłem, która ma lepszy jad, jak to się mówi, tak zwany. Która jest bardziej twarda. Jedni mówią na to jad, inni mówią chwat. No, jedna była lepsza, znacznie lepsza. No to ja sobie tam wiedziałem, z którego samochodu jest, nawet tam na toporzysku coś tam nadrapałem nożem. Dobra, pojechaliśmy na poligon, ja mam siekierę cacko. Trochę waży ta skrzyneczka. Muszę ją do słońca, wie pan? Bo wiem, że gdzieś tam są te dziesiątki, ale to jest tyle tego śrubska. Cholera, 8. A już się pocieszyłem na 10. Jest. Jest taka możliwa. Tak? O. Ale to chyba będzie krótsza niż 30. Może. Zobaczymy. Mam ją. Tak. Jak nie będę potrzebny, to ja nie znajdę. Dobra. Szkoda czasu. Na poratowanie sprawy to mam tu jedno. No, będzie dobra. Nie stracił pan cierpliwości? Bo ja już bym tę kamerę rzucił, powiedział, no co będę w kółko, to samo nagrywał. A rzuciłbym ją tam pod to kratę. Powiedział, dość, no co tu w kółko, to samo. Ja bym nagrał, jak przykręcam 3 zęby. A wstałbym rano, wszystkie przykręcone. Tak by było. Ja śpię, a w nocy przychodzą krasnoludki. Zapalają malutką latareczkę i przykręcają stalki na miejsce. Tak, znam takie krasnoludki. Tak, warmijskie właśnie, krasnoludki. To są wszystko bajki, jak człowiek sam czegoś nie zrobi, no oczywiście ja nie robię sam, mam synów. Ale każdy z nas za coś odpowiada. Ja teraz, jak Daniel pracuje, to ja odpowiadam za te graty, co mogę. No to będę starał się naprawić. Wymienić, naprawić, no inaczej się nie da. Słyszy pan czajkę? TV. To jest wysoki dźwięk? Tak, ona krzyczy tak.
No. Żuraw krzyczy. Kir, kir. No, teraz jest masa żurawi. Kiedyś żuraw to widziało się tylko na przelotach, jak leciały tam albo z powrotem. Latem tu nie słyszało się żurawia. Teraz one tak się rozmnożyły. Jest ich masa. Masa. Po lasach, po bagnach, jest masa żurawia. Jedną kropelkę. Jedną kropelkę. Tam jest do poprawki otworu. Tu też, proszę pana, trzeba otwory poprawić i na warsztat. Bo inaczej nie da rady założyć. Moment, światełko. Trzeba poprawić otwory. Nie przebite do końca. Od tego jest gwoździanica. I takie coś. Takie coś. I się kładzie tak, który ma błąd. Ten ma błąd. To go ciap. To go ciap. Proszę. Siedzi niewybite, siedzi w otworze. Siedzi niewybite, niedocięte. No i drapać się pilnikiem szkoda by było, więc kładzie się to na gwoździanicy. Do tego jest takie coś. Do wybijania. Taki wybijak. I proszę pana, na pewno jest dobrze. Jeszcze tu możemy sobie poprawić. Cacy otwór czysty. O, tu ona wisi. A ty. A ty. Poszła. No i tu mamy taki błąd w otworze. Niedocięte do końca. Ja to robię po prostu na gwoździanicy. Tak. To jest bardzo twarde. To jest bardzo twarde. Także cacy mamy. Czysto. Ha, 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 ha. Od razu jest dziesiąteczka, a to one może tu są. One może tu są skrzynki skarbów. Jedno od razu mam. Od pierwszego się wejrzenia. Ale one są leciutkie, te skrzyneczki. Ej, do światła. Ja lubię takie skrzynki nosić. Ojej. Dobre, bardzo dobre. Gosób, tak. Od razu człowiek zdrowie, jak to się mówi, jest młody Bóg, tak? One są tam zakopane na dnie. Ale trzeba by było wywrócić, jak to jest śrub takich malutkich. No ta nie, bo ta to jest w ogóle kwadratowy materiał. Jest druga. Jest! O, dobrze. Dobrze. Dwie to coś. Resztę mamy długie. Da się radę. Komu zechcę, to dam radę. Stefek mówi burczy mucha. Zaraz za ocean jadę. Tak. Komu zechcę, to dam radę. No nie mam chwytu w rękawicach. Nie mam. Ta mała podkładka ucieka mi. A to co za ptak tak ładnie kracze? Mój sąsiad miał poczucie humoru straszne. Jeszcze była zima. To był marzec. Ale był taki marzec, że leżał śnieg, a rano słychać było skowronka. Takie były lata. No i cóż. Jedziemy do mleczarni, ja go zabieram, sankami jechałem, bo jeszcze sporo było śniegu, to był marzec i sporo śniegu było. Zabierałem go po drodze z bańką mleka na sanki i mówię, sąsiedzie,
A ja dziś skowronka słyszałem już. A on mówi, a ja wronę. No tak. Myślę, chyba wrona większa atrakcja niż skowronek o tej porze. No ale cóż, on nawet się nie zaśmiał. On miał po prostu poczucie, że wronę słyszał. Jakby to było nie wiadomo co, no nie? Wrona to jest, no wiadomo, można śmiać się. No, miał poczucie humoru. No. Innym razem jedziemy przez wieś, proszę pana, we wsi była gospoda. Też tej samej zimy to było, leżał głęboki śnieg. Taki naprawdę głęboki. No jedziemy, mamy do zlewni mleka. Koń z sanki zaprzężony. Wyjeżdżamy na tamtej stronie wsi, a tam była gospoda. Była gospoda po prostu. Właściciel gospody łopatą kopie śnieg od śnieża, no nie? A mój sąsiad z sany krzyczy do niego: Stefan! Ale on po białorusku do niego powiem, a później przetłumaczę: Stiopka, nie kapaj, knajpu otwieraj, pijanicy roztopczać. Knajpę otwieraj, pijaki rozdepczą ścieżkę. Co tam się trudzisz? Dobre, no nie? To było. On na wszystko wiedział, co powiedzieć. Coś zobaczył zaraz. Zaraz było. Był komentarzyk odpowiedni. Co kopiesz? Trudzisz się? Knajpę otwieraj. Tak. Także to nie zginie. Te jego bajki to nie zginie. Nie zginął. A jeszcze jedną powiem bajkę, którą mi opowiedział, to wie pan, i pan będzie się śmiał. I pan, o odpuście w Kielu pan słyszał? Kiel. Miejscowość tam, ten mój sąsiad, on gdzieś pochodził, to teraz są tereny Białorusi. On gdzieś tam spod Smurgonie, dokładnie tam nie pamiętam, mniejsza z tym. Ale opowiadał taką rzecz. Mówi, wiesz, Romek mówi, u nas tam, mówi, niedaleko odpust był. Miejscowość nazywała się Kiel. I tam jak był odpust, to tłumy ludzi ściągały z daleka. No i mówi, taki letni, upalny dzień. Idą pielgrzymki z daleka na ten odpust, śpiewają oczywiście kościelne pieśni. Na czele tego idzie człowiek, który intonuje, no nie, a oni powtarzają. No ładnie to wszystko wygląda. Oczywiście, ale z bliższej wsi jeden mieszkaniec miał żonę, która miała na imię Fela. I on już był po odpuście, on wracał z tego odpustu. Ale tak się uczciwie wymodlił. I tak się na tym odpuście już, jak to się mówi, no tak się wymodlił, że zapomniał, że buty zostawił w Kielu. Tam w tej miejscowości, bo wszedł na Bosiaka, modlił się uczciwie, buty gdzieś powiesił na plocie. No wracają na Bosiaka i obejrzał się, że po prostu nie ma butów na nogach. A żona gdzieś została mu opodal, więc on krzyczy: hola Fela! A ten tłum idzie tak zmęczony już. I ten, który intonował te piosenki, już był tak zmęczony, już nie podał tego, co trzeba śpiewać. Więc oni za nim powtórzyli: hola Fela! On dalej: buty w Kiela, tłum śpiewa. Oczywiście poszaleli, a tłum śpiewa: oczywiście poszaleli, a on dalej: oczywiście podurnieli. I oni powtarzają: o pieśniach zapomnieli. No i wszystko, wie pan, złożyło się do rymu. Kupa śmiechu, no nie? Hola Fela, buty w Kiela. Zobaczy pan, jak to było. To wszystko, jak to się by życie napisało. Nie trzeba było telewizji, telefonów, komputerów. Ludzie sobie przepowiedzieli, ludzie zagrali. Samo przez się. Jakie to śmieszne było. Hola Fela, buty w Kiela. No i oni śpiewają: hola Fela,
Buty w kiela. Dobra. Wszystko. Dziękuję.